Cześć ocalali, z tej strony TOS. Zgodnie z zapowiedziami z poprzednich filmów będę starał się dostarczać Wam nowych informacji i podpowiedzi dotyczących nowego wydarzenia, które pojawiło się podczas kolaboracji State of Survival oraz The King of Fighters, a mianowicie Pory Zbiorów. W tym materiale chciałbym przekazać Wam kilka wskazówek, które, mam nadzieję, wykorzystacie podczas drugiego etapu wydarzenia. Pierwsza i moim zdaniem najważniejsza podpowiedź dotyczy przechodzenia do kolejnego etapu. Po osiągnięciu wymaganych progów punktowych i odebraniu wszystkich dostępnych nagród, nie spieszcie się z rozpoczęciem etapu trzeciego. Wszystko wskazuje na to, że wraz z kolejnymi etapami będziemy mierzyć się z coraz większymi utrudnieniami związanymi z warunkami atmosferycznymi. To oznacza, że zdobywanie punktów i zbieranie plonów może być coraz trudniejsze. Dodatkowo istnieje duże prawdopodobieństwo, że wzrośnie również koszt punktów akcji wykorzystywanych podczas rozgrywki. Dlatego proponuję, abyście na drugim etapie pozostali jak najdłużej i wykonywali codzienne zadania do momentu, aż będziecie mogli odebrać wszystkie możliwe nagrody z dziennika rolnego. Dopiero wtedy warto rozważyć przejście do kolejnego etapu. Jak wiadomo, punkty do dziennika zdobywamy właśnie poprzez codzienne aktywności, więc dodatkowe dni na drugim etapie mogą okazać się niezwykle cenne. Druga podpowiedź dotyczy kart błogosławieństw. Na tym etapie głównym utrudnieniem są uderzenia piorunów, które mogą podpalić Wasze uprawy i znacząco utrudnić rozwój farmy. Z tego względu polecam skupić się przede wszystkim na błogosławieństwach związanych z nawadnianiem pól. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kartę Pracuś, dzięki której po zbiorach istnieje 50% szans na podlanie sąsiednich działek. Bardzo przydatna jest również karta Nosiwoda, która pod koniec każdego dnia nawadnia losowo 2 suche działki. Natomiast moim zdaniem jedną z najlepszych kart na drugim etapie jest Matka Rzeki, ponieważ na początku każdego dnia podlewa wszystkie suche działki znajdujące się nad rzeką, co znacząco ułatwia utrzymanie wysokiej wydajności upraw. Oczywiście warto również zdobyć kartę Karciany Rekin, która zwiększa limit kart trzymanych na ręce o 1 miejsce. Dzięki temu będziecie mieli większą swobodę w planowaniu kolejnych ruchów i łatwiej dostosujecie strategię do sytuacji na planszy. Na koniec jeszcze 1/3 wskazówka. Co jakiś czas na planszy pojawia się możliwość darmowej wymiany jednego z błogosławieństw na inne. Zazwyczaj dzieje się to losowo, raz na 1, 2, maksymalnie 3 cykle. Jeśli jednak zauważycie, że przez dłuższy czas taka opcja się nie pojawia, mam dla Was prosty sposób. Wejdźcie do zakładki Rynek, następnie przejdźcie do zakładki Sprzedaj i pozbądźcie się jednej z kart, którą macie w swojej kolekcji. Istnieje spora szansa, że w krótkim czasie gra ponownie umożliwi zdobycie kart z błogosławieństwami. Dzięki temu nie tylko odświeżycie swoją kolekcję, ale również zyskacie dodatkowe ametysty ze sprzedaży takiej karty. Mam nadzieję, że te podpowiedzi okażą się dla Was pomocne i pozwolą zdobywać jeszcze więcej punktów oraz odbierać kolejne nagrody podczas wydarzenia Pora Zbiorów. A w tym materiale to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, życzę powodzenia podczas wydarzenia i do usłyszenia w kolejnym filmie.